Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, mam nadzieję, dość ciekawy projekt związany z Amigą 500. Amiga 500 była moim pierwszym komputerem, który był komputerem 16 czy 32-bitowym, w zależności jak na to patrzeć. I pamiętam go z systemem 1.3 i z takim systemem chciałem zbudować Amigę, dość rozbudowaną Amigę i chciałem Wam trochę o tym projekcie opowiedzieć. Ze względu na to, że sam system 1.3 i Kickstart 1.3 stanowią pewne wyzwanie i być może jeśli macie sentyment do takiego komputera, będzie to dla Was jakąś inspiracją i może podpowiedzią, jak pewne rzeczy można tutaj rozwiązać. I teraz najważniejsze. W tym miejscu mamy kartę 68 EC020 od osoby kryjącą się pod nickiem Matias. Jest to bardzo stabilna i bardzo ciekawa karta. Dlaczego ta karta? Ze względu na to, że Kickstart 1.3 i System 1.3 widzi tylko pamięć w obszarze 24 bitów, czyli tak naprawdę większość kart dostępnych, nowych kart dostępnych na rynku, te wielkie wartości pamięci fast, które są pamięciami często 32-bitowymi, tu gdzie są karty 64, 128 megabajtowe, to te karty niestety ich adresowanie pamięci nie będzie tutaj widoczne w tym jednym z pierwszych systemów Amigi. Karta, ta, którą tutaj widzicie, ona ma dokładnie w tym miejscu dwa bloki pamięci po 8 MB. Są to bloki w przedziale 24 bitów, więc każda Amiga jest w stanie tej pamięci używać. Jeden z tych bloków jest widziany jako 8 MB pamięci fast, kolejny blok jest widziany jako 1,5 MB pamięci slow. Dodatkowo płyta główna, która tutaj została użyta, jest to płyta w rewizji 8A1, czyli tak naprawdę płyta główna z możliwością tutaj rozbudowania o większą ilość chip RAMu, który jest pamięcią graficzną. Ta płyta nie została zmodyfikowana, nie zostały dołożone kostki pamięci, nie został tutaj wlutowany dodatkowe elementy na płycie. Można tak naprawdę zrobić taki update do 2 MB w bardzo różny sposób. Jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli macie taką płytę i koniecznie chcielibyście ją tutaj zmodyfikować, oczywiście przy tej rewizji Agnus, który się tutaj kryje pod tą kartą, jest w stanie te 2 MB pamięci graficznej, pamięci chip zaadresować. Jest taka karta A2048 od Individual Computers i ta karta bardzo łatwo może te 2 MB zaadresować. Sama przeróbka na płycie głównej jest minimalna, czyli przyzworkowanie plus dodanie tak naprawdę 2 przewodów. I to jest wszystko, czyli minimalna ingerencja w samą płytę główną. Innym sposobem to jest dołożenie fizycznych kostek plus dołożenie jednego modułu elementów na płycie głównej, ale to nie o tym ten materiał. Ja tą płytę właściwie nie modyfikowałem, czyli mielibyśmy 512 KB na płycie głównej pamięci chip, plus ewentualnie możliwość dołożenia pamięci slow. Ja przyzworkowałem zworkę drugą, to jest jedyna rzecz, którą zrobiłem, co pomogło mi w tym, że 512 na płycie głównej plus te rozszerzenie, które tutaj widzicie, one daje w sumie 1 MB pamięci chip i ta pamięć jest wystarczająca tutaj do OS-a 1.3. Płyta tutaj turbo daje mi pozostałą tą pamięć, czyli pamięć fast i pamięć slow.
Ta pamięć slow jest dosyć istotna ze względu na to, że część starych programów, starych gier, ona odnosi się do adresacji tej pamięci i nawet jeśli mamy pamięć fast czy pamięć graficzną, mogły być z tym problemy. Także dla mnie, dla systemu 1.3 jest to opcja optymalna. Teoretycznie OS 1.3 byłby w stanie zaadresować 1,5 MB pamięci chip, ale to jest niezbędne. Nie jest to dla mnie niezbędne, jeśli chodzi tutaj o sam system. Jak widzicie, ja tutaj założyłem radiatory. Te radiatory znajdują się zarówno w miejscu, gdzie jest procesor 0.20, jak i tutaj układ, który obsługuje całą kartę. To są dwa układy, które grzeją się najbardziej. Bez radiatorów spokojnie to funkcjonuje, działa. Ja dołożyłem, bo jest taka możliwość, można założyć klawiaturę, nie ma z tym większego problemu. Mamy również bufory dysku twardego oraz nazywa się to Dual Module, czyli taki moduł SSD do IDE 44. Jest to urządzenie przemysłowe, także bardzo trwałe. Także ten malutki tutaj moduł, który widzicie w tym miejscu, to jest 1 GB i to spokojnie dla systemu 1.3 tak naprawdę to jest bardzo duża przestrzeń dysku twardego. I teraz kolejny problem, który się tutaj może pojawić, to jest taka kwestia, że system 1.3 nie obsługuje dysków twardych. Czyli musielibyśmy mieć zmodyfikowany tak naprawdę Kickstart 1.3, żeby taki dysk uruchomić. W przypadku tej karty, w tym miejscu widzicie tak naprawdę sterownik dysku twardego Octagon, który jest sterownikiem niezależnym. Także mamy możliwość wystartowania samej Amigi bezpośrednio z dysku twardego i jest to bardzo szybki kontroler. Także docelowo myślę, że tutaj udało mi się ominąć wiele problemów. Czyli możliwość zainstalowania dysku twardego, adresowanie samej pamięci 24-bitowej, tak żebyśmy mieli naprawdę dostępną pamięć, głównie fast. Mamy tutaj pamięć slow i pamięć chip, czyli wszystko co potrzebujemy. Szybki kontroler dysku twardego, działający pod tym systemem. I co jeszcze? To może Was zaciekawi. W tej chwili jeszcze nie mam tego urządzenia. Natomiast będę chciał, tutaj jak widzicie kartę, ona jest podniesiona, tak żeby tutaj Agnus czy inne tutaj elementy mogły się zmieścić. Ja podniosłem tą kartę poprzez dodanie dodatkowej podstawki tutaj w miejscu, gdzie był instalowany procesor 68000, ten oryginalny procesor. Będę chciał tą podstawkę docelowo wyjąć, a w tym miejscu zainstalować port zegara, taki jak jest dostępny w Amidze 1200. Dzięki temu portowi będę mógł podłączyć Subway USB. On się chyba, o ile dobrze pamiętam, to jest bardzo ważne, że w wersji 2021. Jest to wersja Subwaya, która nie działa z oprogramowaniem Poseidona. Ma troszeczkę mniejszą funkcjonalność przez to. Na przykład nie można podłączyć dodatkowych CD-ROMów, natomiast obsługiwane są oczywiście pendrive'y, część pendrive'ów, do tego sterowniki myszy czy klawiatury, kilku jeszcze innych urządzeń. I co najważniejsze, ten Subway 2021 działa z procesorem 68000 nawet w systemie 1.3. Oczywiście jest to wolny przesył, natomiast ja docelowo będę chciał w tej Amidze doinstalować jeszcze USB i zostawić końcówkę USB tutaj przy złączu krawędziowym Zorro, także otwierając klapkę będę miał możliwość
wgrania dodatkowego oprogramowania przez USB. Także wydaje mi się, bo jeszcze nie mam tego urządzenia, że jest możliwość skonfigurowania pod tą kartą, będzie to działało dosyć szybko. Także system bardzo stary, natomiast wygląda po modyfikacjach, co Wam za chwilę pokażę, bardzo ładnie. Ja mam do niego duży sentyment, a poza tym są nawet przypadki takie, że część oprogramowania działa bardzo, bardzo szybko, nawet szybciej niż na mojej Amidze 68060, jeśli chodzi o procesor, ze względu na to, że chociażby symulatory lotnicze, które bardzo lubię, na tym procesorze działają bardzo szybko. W przypadku 060 mam możliwość uruchomienia ich jedynie przez pakiet WHD Load czy WHD Load, jak to woli. I wtedy emulowana jest Amiga, powiedzmy 500 czy Amiga 1200 ze standardowym procesorem. Co ważne, ten procesor 020, on jest tutaj taktowany, o ile dobrze pamiętam, na częstotliwością 32 MHz, także jest to bardzo szybki procesor, który jest w stanie według różnych benchmarków, co Wam postaram się pokazać, wygenerować prędkość ponad 7 MIPSów, czyli 7 milionów operacji na sekundę. Przypominam, że procesor 030 50 MHz to jest okolice 10 MIPSów, czyli 10 milionów operacji na sekundę. Więc mamy szybką kartę, która jest maksymalnie dostosowana pod system 1.3, czyli ma odpowiednią pamięć, ma szybki procesor, ma sterownik dysku twardego, tak żebyśmy mogli tutaj Amigę uruchomić, więc wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawą i dobrą opcją, jeśli chcielibyście swoją Amigę 500, a myślę, że w latach 90. czy na przełomie lat 80. i 90. większość osób zaczynało od Amig 500 z systemem 1.3, z Workbenchem 1.3, no to taki zestaw, jeśli chcielibyście odwzorować, myślę, że jest w miarę optymalny. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda sam system i jak można tutaj podziałać z nim, a wydaje mi się, że będę miał tutaj też sporo ciekawych informacji odnośnie konfigurowania samego systemu i tak, żeby on wyglądał bardzo dobrze, żeby był funkcjonalny, żeby miał dodatkowe elementy i przypominam, to wszystko Workbench 1.3. Za chwilę pokażę Wam, jak długo trwa start systemu przy tak skonfigurowanym komputerze. Także włączam Amigę. I mamy gotowy, załadowany system. Jak widzicie, został on delikatnie zmodyfikowany. Zaraz Wam wytłumaczę, na czym polegają modyfikacje i z jakimi problemami tutaj się spotkałem. Ten system, jak widzicie, ma tutaj dodatkowy dock. On bardzo fajnie działa. Super wygląda, oczywiście nawiązuje do tych klasycznych ikon, które tak dobrze znamy z samego Workbencha 1.3. Mam tutaj dodatkowe oprogramowanie, z którego często korzystam, które lubię, ale jak widzicie, zostały też zmodyfikowane ikony. Oczywiście znawcy amigowych tematów wiedzą, że aby była tutaj zmodyfikowana ikona, wystarczy podmienić plik info, który znajduje się na danym dysku i mamy super zmodyfikowane ikony. Tak wygląda może po części praktyka, ale również trochę w tym przypadku również i teoria, ze względu na to, że o ile na dysku głównym systemu znajdziemy tutaj ikonę Workbencha info, natomiast jak zmienić ikonę RAM dysku. W nowszych systemach mamy odpowiedni katalog, gdzie ikona info od RAM dysku się znajduje i wystarczy tam podmienić. No niestety w tym systemie wygląda to trochę inaczej i za chwilę pokażę Wam, jak to zmienić.
Ok, Disk Mastera uruchomiłem, także będzie łatwiejsze zarządzanie plikami i dyskami, ze względu na to, że w klasyczny sposób widzimy tylko ikonę. Ze względu na to, że Amiga tutaj ma za zadanie w tym systemie zaoszczędzić pamięć, która nie była zbyt wielka w przypadku sprzedaży komputerów Amiga 500 czy wcześniej Amiga 1000, to jedynie wyświetlają się ikony. Nie wszystkie pliki, tylko ikony i tak mamy w stałym systemie, jest to pewne ograniczenie, więc aby je obejść, to ja tutaj używam akurat Disk Mastera. Jak widzicie, samą pamięć jest tutaj powyżej 10 MB pamięci, nie ma tutaj podziału na chip i pamięć pozostałą czy fast. Jest tylko jest podział na ogólną pamięć i 24 bity, tutaj jest zapis akurat w bajtach, także wygląda to trochę inaczej, ale wracając tutaj do dysku głównego. Zobaczcie, no mamy te ikony info, które możemy tutaj podmienić, ale nie mamy ani tutaj katalogu, ani ikony, która dotyczy RAM dysku. Natomiast jeśli sobie wejdziemy tutaj w katalog S i zedytujemy Startup Sequency, zobaczcie, co tutaj się dodatkowego zdarzyło. W locie przy uruchomieniu systemu dla dysku głównego, gdzie mam system, utworzyłem katalog RAM Disk, gdzie wrzuciłem Disk Info, czyli tą ikonkę dysku twardego, ikonę RAM dysku, która widnieje tutaj na pulpicie systemu. Ona jest w locie automatycznie kopiowana do RAM dysku, więc system po uruchomieniu widzi bezpośrednio nową ikonę. Także jest to dosyć ciekawie zorganizowane. Dodatkowo przy starcie systemu widzicie na dole ten dock. Bardzo fajne rozwiązanie, również dla systemu 1.3. I co najważniejsze, musimy tutaj ustawić odpowiedni stok, tu jest akurat 8000. Tak jest zalecane przez twórcę. I jak widzicie, uruchamiany jest z dysku twardego w katalogu program Workbench Dock. I tutaj uruchamiany jest plik, który wpada, jak to niektórzy mówią, w czarną dziurę Workbench Dock przy starcie. Tutaj to dodatkowe polecenie NIL pozwala na to, że po sekwencji startowej uruchamiany jest dopiero tutaj program i się ładuje. I w tej formie to super działa, więc dopisując tutaj dodatkowe rzeczy, mamy możliwość uruchomienia Workbench Dock. Jeśli ja tutaj wyjdę z systemu, to chciałem Wam pokazać jeszcze pewien hack, jeśli chodzi o wygląd samego systemu. Jak wiecie, w Amiga OS 1.3 nie ma możliwości zmiany tła pulpitu. Można sobie tutaj zmieniać kolory, jest możliwość zmiany z 4 do 8 kolorów pulpitu, natomiast ja uwielbiam te klasyczne ikony, te, które pamiętam, jeśli chodzi chociażby o gry. Zobaczcie, takie ikony podwójne, w zależności od kliknięcia, te takie standardowe ikony, super to wygląda. Ja mam do tego bardzo duży sentyment, więc jest to niesamowita sprawa. Kolejna rzecz to... jeszcze, bo zbyt wiele kwestii mam tutaj do poruszenia. Chcę Wam pokazać, że można tutaj zmienić tło pulpitu, ale jest to takie hakowanie systemu. Dla systemu jest to przezroczyste, natomiast system sobie do końca, czyli Workbench do końca sobie nie zdaje sprawy, że mamy tutaj włączone tło. Jak to zrobić? Chcę Wam pokazać symulację Gen, czyli tak naprawdę
jest tutaj użyty hak. W Amidze 2000 miałem dodatkowe urządzenie, gdzie można było wprowadzić obraz chociażby, nie wiem, z magnetowidu jako tło. Było to używane w Gemlockach. I tutaj jest to cwanie skonfigurowane. Zobaczcie. Na przykład Castle. Plik. Jeśli ja sobie tutaj podejrzę informacje o nim, on się tutaj odwołuje do sim gen, czyli odwołuje się tutaj do tego pliku wsadowego. Zobaczcie, co się zadzieje, jeśli ja go tutaj włączę. Mamy coś na zasadzie właśnie, jakbyśmy uruchomili zewnętrzne urządzenie, które pokazuje obraz na tle tutaj okienek w samym systemie, więc wygląda to naprawdę fajnie. Zobaczcie, jest to czytelne. Także wszystko jest działające i czytelne. Prawie wszystko jest działające i czytelne, bo jeśli ja uruchomię tutaj dock i sobie włączę jego preferencje, to zobaczcie, ze względu na tło, no, ze względu na tło i ograniczoną ilość kolorów jest to troszeczkę mniej czytelne, ale to są takie skrajne sytuacje, więc no, jeśli tutaj przesuniemy niżej, to będzie to może trochę bardziej czytelne. To są skrajne sytuacje, natomiast cały system, możliwość, nie wiem, nawet jeśli używamy bezpośrednio shella, to zobaczcie, tu jest wszystko czytelne. Także wszystko jest czytelne i działające. Jeszcze jakie są tutaj ograniczenia? Zobaczcie, ilość komend, którą tutaj mamy, jest mocno ograniczona. Także jak standardowo chcielibyśmy stworzyć nowy katalog, no nie ma tutaj komendy stwórz nowy katalog. Musimy to zrobić make directory, czyli make dir w samym shellu. I jeszcze ten katalog nie będzie widoczny do momentu, jak stworzymy do niego plik info. Także jest to dosyć mocno skomplikowane. Oczywiście używając dodatkowych narzędzi, tak jak ja tutaj używam, mamy możliwość stworzenia katalogu, mamy możliwość skopiowania pliku info, tak żeby była stworzona ikona tego katalogu. To wszystko działa i jest jak najbardziej sprawne. Ewentualnie możemy, tak jak się to robiło kiedyś, czyli mamy tutaj katalog empty. Jeśli ja sobie tutaj otworzę sobie RAM disk i wrzucę to empty, to ja teraz to empty mam wrzucone tutaj jako katalog i plik info. Mogę tutaj nadać jakąś tam nazwę, chociażby, zobaczmy, nazwę to test. I teraz kopiując ten test w dowolne miejsce, mamy stworzony katalog, czyli jest trochę takich elementów, jakby to powiedzieć, teoretycznie, praktycznie utrudniającym nam pracę w systemie, ale wydaje mi się, że musimy więcej tutaj pracować z komendami systemowymi, więc można sobie w szybki sposób przypomnieć sporą grupę komend, którą kiedyś się używało, więc dla mnie to są wyzwania. Sam Workbench 1.3 wygląda naprawdę fajnie. Działa to bardzo szybko i sprawnie. Spójrzcie. Włączę sysinfo. I co my tutaj mamy podłączone do samej Amigi? Zobaczcie. Widzimy 8 MB fast RAMu. To jest ta jedna kostka, którą pokazywałem Wam na karcie. Dodatkowo widzimy Octagon, czyli sterownik dysku twardego, który jest rewelacyjnym sterownikiem, co za chwilę postaram się tutaj potwierdzić. Zobaczcie na prędkość tego komputera.
podkręcony tam do 30 chyba 2, o ile dobrze pamiętam, czy 35 MHz w 0,20 daje nam tutaj ponad 7,3 miliona operacji na sekundę. Przypominam, najbardziej kompatybilny procesor dla Amigi, czyli 0,30 50 MHz, to jest około 10, może trochę powyżej 10 milionów operacji na sekundę. Także mamy tutaj bardzo szybką Amigę. Zobaczcie, jak wygląda sama pamięć. 8 MB fast RAMu w tym przedziale 24-bitowym, bo tylko ten przedział jest widoczny. Dodatkowo już jest zmniejszony, bo to jest 1,5 MB. Tutaj widzimy tylko 1,3 jeśli chodzi o chip, który jest wymagany dla części programów. No i dodatkowo mamy 1 MB, przepraszam, tutaj chodzi oczywiście o slow, natomiast mamy 1 MB chip RAMu. W przypadku nawet jeśli ktoś by się zdecydował na zmodyfikowanie takiej płyty, ja jedną taką płytę mam zmodyfikowaną, to dla systemu 1.3 tu byłoby widoczne 1.6 czy 1.7, także nawet pełna wartość chip RAMu nie byłaby widoczna. Ja tą Amigę chcę zachować w stanie takim niezmienionym, jeśli chodzi o płytę główną, czyli pobawiłem się tylko jedną zworką J2, tak aby ten 1 MB chipu mieć, natomiast sam slow już tutaj karta załatwia, więc wydaje mi się to za opcję optymalną. Ale jeszcze co chciałem Wam pokazać, sterownik ten dodatkowy, który jest na samej płycie. Spójrzcie, z jaką prędkością pracuje ten sterownik. Ta prędkość się delikatnie waha w zależności od tego, ile razy tutaj speedu użyjemy. Natomiast powiedzmy, że jest to powyżej 6 MB na sekundę. To jest bardzo szybki sterownik, jak dla tego systemu, jak dla takiej Amigi. Także wydaje mi się, że jest to całkiem fajne, ciekawe rozwiązanie. Dodatkowo mogę tutaj uruchamiać część oprogramowania, która wykorzystuje MIDI i jest najbardziej rozbudowanym oprogramowaniem dla Amigi, a jednocześnie wymaga Kickstartu 1.3. Dodatkowo część rzeczy naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zobaczmy. Jeśli Wam pokażę chociażby systemową, wygląda to jak praca na okienkach, czyli Colonization. Spójrzcie. Wygląda to jak niemalże jak praca na okienkach, jakbyśmy pracowali pod Workbench'em. Te okienka oczywiście można tutaj przesuwać, zmieniać ich położenie. Dobrze, to ja tak na szybko pokażę. Oczywiście nie będziemy grać, ale pokażę Wam sam start. Procesor działa bardzo szybko, także kreowanie samego świata jest szybkie i sprawne. Jak na 0.20 oczywiście procesor. To kreowanie świata oczywiście wygląda różnie. Różne są wielkości. Zobaczcie, praca na okienkach. To chcemy mieć tutaj, to sobie przesuniemy tutaj. Tu nam, żeby nie zasłaniało. Jak widzicie, wygląda to bardzo fajnie. Gra jest w wersji spolszczonej. Taką wersję można odnaleźć w odmętach sieci, więc polecam. Bardzo dobry tytuł. Także działa to, jak widzicie, sprawnie i myślę, że dosyć ciekawie. Moim zdaniem system wygląda przepięknie. Amiga jest bardzo funkcjonalna. Może na koniec Wam jeszcze pokażę jak szybko działa Wing Commander. Postaram się dołożyć tutaj nowe
tak jak Wam powiedziałem, jeszcze USB, które będzie działało z podsystemem 1.3, nawet na procesorze 68000, to będę chciał sprawdzić, chociaż docelowo będzie na tej 0.20 szybciej działało. Co jeszcze dodatkowo? W tej chwili, dokładnie w tym miejscu widzicie, że mamy, jak to w Amidze 500, diodę z stacji dyskietek. Kupiłem jeszcze, to mi nie przyszło. Nie chcę od karty turbo ciągnąć dodatkowych kabli, dodatkowej diody, tak żeby pokazywać sygnalizację jej pracy. Przypominam, jest to dysk SSD do IDE44, więc jest to bardzo szybki, ale oczywiście bezgłośny dysk. Jest taka bardzo fajna przejściówka, tu gdzie podłączamy klawiaturę, dajemy pod spodem taką malutką płytkę, podłączamy do niej klawiaturę i mamy dodatkowy pin wyprowadzony, który przekierowujemy do karty turbo i mamy wtedy sygnalizację łączną stacji dyskietek oraz dysku twardego pod tutaj tą diodą drive, więc to będę chciał zrobić, więc dodatkowo będzie jeszcze USB i drive i jest to naprawdę bardzo, bardzo optymalny sprzęt do tych starych tytułów, do symulatorów, a jak działa tutaj Wing Commander, jak widzicie, bardzo szybko i sprawnie, także jeśli mi tylko te dodatkowe urządzenia przyjdą i je tutaj skonfiguruję, to będę chciał Wam pokazać, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was ciekawy i będzie jakąś tam inspiracją. Ja uwielbiam Amigę 500. Mam sporo Amig mocno rozbudowanych. Tutaj starałem się rozbudować tą Amigę, jednocześnie przy zachowaniu tego standardowego Kickstartu 1.3 i OS-a 1.3, więc jestem zadowolony i cieszę się bardzo, że udało mi się osiągnąć taki rezultat. Także wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach.